No to nadszedł czas, że z Pattayyi jedziemy do Bangkoku. Tylko trzeba jeszcze oddać tutaj kartę spokoju. Partnerem tego odcinka jest aplikacja Zen. Dzięki niej masz dostęp do karty multiwalutowej, która pozwala płacić w różnych walutach na całym świecie z korzystnymi kursami wymiany, bez ukrytych opłat. Dodatkowo za każde płatności kartą możesz zdobyć nagrody i cashback, co oznacza realne oszczędności przy codziennych zakupach. Zakupy RTV i AGD mogą zostać objęte przedłużoną gwarancją do 2 lat, a każda transakcja jest chroniona. Sprawdź i załóż Zen z kodem KBZEN, aby zyskać plan Pro. Sprawdź link w opisie. Także my wyjeżdżamy z Pattayyi do Bangkoku. Jedną noc, a jutro do Kambodży. Bangkok. No jak przyjeżdżacie autobusem, to wyskakują jak muchy tacy goście i proponują wam taksówkę. Hello, I'll be your guide, help you, we drive, bam. I ciężko się od tego odgonić. No ale już daliśmy radę, idziemy dalej. A tutaj zobaczcie, też coś w naszym stylu. Dziewczyna ma taki plecak jak my, ale trochę większy chyba nawet. No, śmiesznie to wygląda, wyglądamy jak jacyś tragarzy. I za każdym razem, jak gdzieś się przenosimy, podróżujemy między lokalizacjami, to jest tak ciepło. No i właśnie dzisiaj też znowu jest tak ciepło, że no, kamera tego nie oddaje, ale naprawdę piecze, normalnie piecze. No, a już widać betonozę, Bangkokozę, betonozę. Bangkok to trochę taki betonowy niestety. Znalazłem chyba barbera. Update. Wyszliśmy, idziemy coś zjeść i zobaczcie, no teraz już słońce zachodzi, tam gdzieś sobie świeci, o tam może go widać, o, ale jest tak ciepło dalej, że nawet jak nie ma słońca, to powietrze parzy cię w nogi czy w ręce. Takie uczucie. I w ogóle to tutaj w lutym, w marcu, w kwietniu to jest najgorzej, czyli najcieplej. A też będę miał okazję tu być właśnie w tym okresie. Zobaczymy jak to będzie. Tutaj mamy takie płytki. To się nagrzewa jak patelnia. Taka miejscówka. I na takich właśnie miejscówkach są te floating market. Pływające markety. Domki na nogach z drewna. Zobaczcie to tutaj. No i tak wygląda Bangkok. Dwie skrajności. Z jednej strony gdzieś jakieś wieżowce, świątynie, wszystko wygląda pięknie. No a tutaj stara zabudowa, jak to się wszystko życie kręciło wokół rzeki. No i tam sobie jeszcze pływają warany. Nie wiem czy widać, ale pływają sobie. No jest mega kontrast. No jak widać woda też nie jest za czysta, także ja bym chyba nie chciał się tutaj w tym kąpać. Tutaj zobaczcie. Teraz wam pokażę drugą stronę. Zobaczcie tu te dachy. Tutaj mamy ulicę. No i tutaj taka dowalona świątynia. Welcome in Bangkok. Tak to tu wygląda. A tam lotnisko jest. Gdzieś. Bo jesteśmy blisko lotniska.
właśnie jak robią smoothie, to trzeba uważać, bo dodają takie smaki do tego. Ja zawsze mówię, że chcę bez cukru i bez takich dodatków, także mango bardzo fajnie smakuje. To samo jeżeli chodzi o kokos, czy ananas, czy nawet arbuz, to daje radę, nie trzeba dodatków. W ogóle taka akcja, że wzięliśmy sobie hotel zaraz obok lotniska. Tutaj jest kładka i tam przechodzisz tą kładką i od razu trafiasz na lotnisko, także będzie blisko. No i tutaj mamy stację metra i lotnisko. Tu wychodzimy. Tutaj widzimy przykład wakacyjnej przygody. Wychodzimy dalej. No to Bangkok pozwiedzany, pojedzone. Wracamy do hotelu. Już tak nie jest ciepło dzisiaj. Już jest chłodniej. Ta betonoza po prostu się ochłodziła. A zobaczcie, jakie tutaj fajne schody. Takie schody mamy przez barierkę i ciśniemy w dół. No i znowu jesteśmy w tym samym miejscu. Teraz wieczorem. Ktoś tu mieszka. Tu ktoś w domu sobie mieszka, na wodzie. Tam. Także coś tutaj się dzieje. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy 7 rano i zmierzamy w kierunku lotniska. Tak oto wygląda jeden tragarz tutaj, a jestem drugim tragarzem. No a tutaj to życie się toczy od samego rana.
No jesteśmy. Wejście na lotnisko. Co się stało, Liza, że masz koszulkę ubraną na odwrót? Ta metka to tak, żeby wszyscy widzieli, że to taka koszulka bogata, tak? No to torby wysłane, poszło sprawnie. Jeszcze skanowali je przez rentgen, ale nic tam takiego dziwnego nie znaleźli. Tylko jeszcze pytali się, dlaczego Liza ma ubraną na opak koszulkę, bo jakaś taka zabiegana. Ja też nie wiem, jak to jest. Zobaczymy ceny na lotnisku. Kokos jedyne 125 batów. Tutaj mamy papaja 75. No tu ceny już są z kosmosu. Ale ciasto mają po 70, zobaczcie. Bułeczki. Aktualizacja dań i cen na lotnisku. Tutaj mamy taki omlet z ryżem i tutaj macie na ostro, owoce morza, tutaj jest czosnek, tutaj mamy beef curry, tego typu rzeczy, no to kosztuje 195, 290, no nie jest tak jakoś turbo drogo, da się to unieść tutaj, ale wam powiem, że ja się już przyzwyczaiłem do cen między 80 a 150. No i mamy bardzo dobre jedzonko. Omlet z ryżem i z takim mięchem. A tutaj takie jakby pierogi, pierożki, zupa. Możemy jeść. No to jesteśmy. Godzinę samolotem i Kambodża wita. Zobaczcie w ogóle te lotnisko. Już wam pokazuję, jakie tutaj mają lotnisko. Styl budowy jakby świątynia. No ja jestem ciekawy tych wszystkich świątyń, które będziemy zwiedzać. No niby to samo, ale jednak trochę inaczej. Całkiem inne te tuk-tuki mają takie przyczepki do tych skuterów podpięte. Nie wiem, jak to uciągnie nas, ale dajemy radę. Tu w ogóle dzieci na skuterach jeżdżą, zobaczcie, ze szkoły. W Tajlandii, a troszkę jednak czuć tą inność. No, tak jak już powiedziałem, niby jesteśmy zaraz obok Tajlandii, a troszkę tutaj jest inaczej. No i jeździmy tak jak w Polsce, czyli po prawej stronie. Jest tutaj ruch prawostronny, nie lewostronny. No i od razu widać, że dzieci się bardzo dziwnie na nas patrzą, a przynajmniej na mnie. Nie wiem, czy to przez mój wąs, albo że jestem biały, ale czuć, że po prostu rzucają na ciebie wzrokiem. Tak przynajmniej ja odczuwam, bo już któryś raz patrzę, że się tak przyglądają.
To jest nasz hotelik. Tak to wygląda. Zacnie. Czekamy tutaj na panią, co nas przyjmie. Zobaczcie sobie, jaki obraz. Sztos. Mamy taki fajny pokój. A tutaj wychodzimy i basenik. W ogóle to jeszcze wam tutaj pokażę naszą klimatyzację. No tak z tego to żartuję, bo tutaj mamy klimę, no ale średnio działa. Tutaj mamy łazienkę. Jest taka. Dobrym w ogóle rozwiązaniem jest to, że tutaj mamy podgrzewacz. No i tu akurat zobaczcie, no jest na wypasie podgrzewacz, jest nowy, jest jakiś nowy model, wszystko. No i jest łazienka, nie? Tutaj mamy ten, tylko czego tu brakuje? Napiszcie w komentarzach, chwilę dam wam pomyśleć. Czego tutaj pod tym prysznicem brakuje? A no zgadliście, kratki ściekowej, no bo kratka ściekowa, proszę Państwa, jest całkowicie po drugiej stronie toalety, czyli tutaj. Już Wam tłumaczę, jak to wszystko działa, bo to w Polsce powinno też być tak rozwiązane. Tu jak się kąpiesz, no to po prostu od razu myjesz podłogę w całej toalecie. Biegnie to sobie tutaj, no jest nice. No, także takie życie w Kambodży. Tutaj mamy wyjście z hotelu. Trochę się przekimałem, to można wyjść na miasto i sobie po prostu zobaczyć coś więcej. No mają tu rozwiązania troszkę inne niż na przykład w Tajlandii. Tak jak mówię, jestem zaskoczony, no bo jesteśmy tak naprawdę kilkaset kilometrów od Tajlandii. Niby to samo, ale nie do końca. Teraz porównując to z Polską, to na przykład sami wiecie, jeśli byliście, że w Polsce jest inaczej, a jak wjedziesz na przykład na Słowację czy do Czech, to też już jest troszkę inaczej. No tu jest akurat takie właśnie odczucie. No i te tuk-tuki są trochę inne i tak samo te taksówki po prostu mają inne rozwiązanie przypięcia tego czegoś, w którym wiozą klientów, czyli wiozą pasażerów. To są takie wózki przypięte do skutera. No i to, co jeszcze zauważyłem, to już wcześniej nagrywałem, że mnóstwo dzieci, młodzieży jeździ na skuterach. I to jest tutaj główny ośrodek transportu. Zobaczcie tego, jaki fajny. No o tym mówię, to jest taki skuter, tutaj przypięte, no i taka riksza. No fajne, ciekawe rozwiązanie. Tutaj normalnie, zobaczcie, piec do pizzy na wózku. To się nazywa street food. Tutaj mamy te budy, a tutaj mamy takie krzesełka i stoliczki plastikowe zrobione, czyli jadalnia. Sztosik. No to mostem na drugą stronę. No i tutaj mamy jakiś night market. No i tutaj mamy obrazy. Kuba, ty chciałeś obraz. Zobacz, ile tego tu mają, tylko że to by trzeba było jakoś do Polski przywieźć. Kolejna sprawa na wstępie. Idziemy tutaj sobie tym marketem. To troszkę jak w Polsce, tam, nie wiem, z moich lat młodzieńczych, jak byli tacy krzykacze. Pietruszka po 12 zł, wiecie, no to tu tak krzyczą: do you wanna look something, I have this, I have this. Czyli tak trochę naganiają.
no, szukają siana, nie? No to tak to wygląda. Only $2. Ale po angielsku brzmi to lepiej niż w Tajlandii, także wygląda, że chyba sobie lepiej radzą z angielskim tutaj. Zobaczymy, co spotka nas dalej. No i tutaj idziemy kolejnym mostem. W ogóle nie wiem, czy tam widzieliście wcześniej, ale lilie wodne kwitły. Taki akcent na ławeczce. A tutaj gościu sobie flexą nagina. Zobaczcie, jak robią siano. Zdjęcie tam tego skorpiona czy pająka 50 centów, a po prostu buy something free photos. Zobaczymy, czy 7-Eleven tutaj się czymś różni. No i już widać, że są trochę bardziej natarczywi ci ludzie. Ja nie lubię takiego czegoś, żeby mi ktoś narzucał i mnie naganiał na coś. Zresztą nieraz to powtarzam w internecie. Tutaj robią coś takiego. Po prostu młoteczkiem. Także to tu się biznesik kręci. Jest sobie sklepik. No i tutaj od razu to wszystko od ręki malują. Sztosik. Zobaczcie to, jakie sztos. Tutaj mamy restaurację, no i zobaczcie, ceny w dolcach. A tu się piecze. Nie wiem, czy to jest kurczak, czy gęś. No nic, tutaj będziemy dzisiaj szamkę robić. No i mamy taką restaurację. Trochę mi się nie chce tutaj szukać za tanimi cenami, także tutaj chyba będą takie ceny jak to w Tajlandii, w tych droższych restauracjach. No bo zobaczcie, 2,50 czy tam $7, coś takiego. To są ceny takie troszkę europejskie, nie? Tam 30-40 zł za jedzenie. Ale nie chce się już dzisiaj szukać, także frycowe trzeba zapłacić, a dopiero później będziemy szukać jakiegoś czegoś tańszego, a też dobrego. No ale wygląda to tutaj smakowicie. Zobaczcie, jaką tu mamy lampkę na wyposażeniu. Nie ma lipy. No i recenzja tutaj właśnie oto restauracji jest 5 gwiazdek, także no nic, zaryzykujemy wydać trochę siana tutaj. No i mamy piciu, tutaj mamy sobie awokado w szklaneczce kulturalnie, nie tam w żadnym plastiku. Tutaj też mamy jakiś sok, zaraz będziemy testować. Na bogato, bo tutaj mamy taką zupę z mięchem. Liza ma coś takiego w liściu. A tu jeszcze przynieśli coś takiego. Także nas zamawialiśmy. I kto to zje? No nie wiem. No ale popróbujemy. Najwyżej weźmie się to do domu, bo jutro mamy wycieczkę. Standardowo test zupy. Pierwszy raz. Zobaczymy, czy to jest w ogóle ostre. Nie zawsze. Ale dobre wam powiem. No, to są też moje smaki. Zajebista taka zupka.
Robi robotę, robi wrażenie, oddaje. Oddaje ta zupa ten smak. No to teraz testujemy drugie danie. Tutaj są takie rolki z chyba ryżem w środku czy z czymś. Mięcho, orzeszki. Tutaj mamy miętę. No i makaron ryżowy. Będziemy próbować. No to testujemy te rolki. Zobaczymy, czy robi wrażenie i czy oddaje. Nie jest ostre, tak leciutko, ale robi wrażenie. No, jest sztos. No i przyszedł czas spróbowania oto właśnie tego dania. To jest amok, tradycyjne jakieś danie. Zobaczcie zresztą w tych liściach. Zaraz zobaczymy, co to jest. Wygląda dziwnie. Z takim sosem czy coś, no ale to trzeba popróbować, nie? Takie pikantne trochę. Dziwny smak. Dobra. Dobra, ale nie wiem, do czego to porównać w Polsce. Bo to jest ryba. To jest ryba w takim sosie. No zajebiste. Dobre. Makłowicz poleca. Za tą ucztę zapłaciliśmy $16.30. I tutaj macie właśnie napoje awokado i ananas. No i takie jedzenie amok, zupa po i te jedzenie kolejne, to nie wiem, jak to się czyta. No i zapłaciliśmy w dolarach, a dostaliśmy drobną resztę w takim czymś plus dolary. I teraz ten pieniądz jest warty, zaraz wam tutaj wkleję pewnie u góry przelicznik ceny, ale to się liczy troszkę jak Satoshi w Bitcoinie. No to jest warte dokładnie i aż 11 groszy. Taka stówka to 11 groszy polskich pieniędzy. No to już nawet nie wiem, jak to liczyć na euro czy tam dolary, ale to jakieś już setne centów. No. No i zobaczcie, siano do nas wróciło. Dostaliśmy dolary i te ich kambodżańskie siano. Tutaj jest 1000. O, i to jest złotówka. 1000 to jest złotówka. Mamy złotówkę, 2 złote i tutaj mamy jeszcze o 50 groszy. No i 3 dolary. I standard. Po prostu za dużo jedzenia na pierwszy raz. Przejadłem się i teraz trzeba znowu zrobić rundę tutaj, żeby to wszystko rozchodzić. No, to zobaczcie, biznes się kręci, ale uważajcie, bo oni od razu w tym momencie masz kupić, ma rabat, on ci spuści cenę, a tak naprawdę wydaje mi się, że jak startuje od ceny 40 dolców za taki obraz, no to można go kupić nawet za 20, może 15, nie wiem, trzeba po prostu spróbować się tu potargować. Ja się zastanawiam, czy sobie takiego jednego obrazu nie kupię, no bo pamiątka dla mnie sztosik, zajebista. No a to, co jest fajne, to nie jest maszynowo robione, chociaż oni jak już jadą z tym jak maszyny, więc po prostu malują to ręcznie farbkami, nie? No dobra, my wracamy do hotelu, do spania. Wstajemy o 4 rano i jedziemy z naszym przewodnikiem po tych świątyniach, więc będzie co robić, będzie co nagrywać. No, a jak jeszcze coś fajnego tu znajdę, to pewnie dogram. A póki co, to z wami się żegnam. Pamiętajcie, zostawcie łapkę do góry, zostawcie fajny komentarz jakiś dla zasięgu, jak wam się to tutaj wszystko podoba i czy chcecie więcej tego typu materiałów. No i kliknijcie suba. No i widzimy się jutro.